Cywilizacyjnie jesteśmy zmuszani do tego, aby po prostu siedzieć, w zależności od tego, jaką kto ma pracę, ale generalnie chodzi o siedzenie. Ogólnie to cywilizacja tak troszeczkę nas spycha nie w tym kierunku, co trzeba. My jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni, zbudowani do tego, aby biegać, poruszać się, wiecie, robić zygzaki, skakać i tak dalej, góra dół. Cywilizacja zmusza nas do tego, abyśmy sobie po prostu siedzieli, jak ja w dzisiejszym odcinku. Nieistotne, gdzie pracujemy. Możesz pracować jako policjant, możesz pracować jako wojskowy, możesz pracować jako agent służb specjalnych, jakiegoś wywiadu, możesz być Jason Bondem, możesz być, słuchaj, nauczycielem, sprzedawcą i tak dalej. Mogę wyliczać. I tak zawsze spotkamy się z tym, że będziemy siedzieć w tej pracy. Oczywiście są jakieś tam treningi, tak jak mają wojskowi i tak dalej, ale one nie dzieją się co dzień, dzień w dzień, nie skaczą tam po prostu z godziny na godzinę, w ciągu 8 godzin oni nie ćwiczą, nie robią cały czas pompki i przysiady, tylko się po prostu siedzi. Siedzi i się wykonuje jakąś tam pracę. No i teraz problem polega na tym, że siedząc robimy sobie krzywdę. Szczególnie w szkołach, kiedy uczniowie sobie siedzą na tych ławkach, tam piszą sobie zadania, w jakich pozycjach oni siedzą. Oparte o ławkę, wiadomo, tu jest ławka i jechane, nie? Jeszcze dobrze, że o tą ławkę jest oparte, bo część ciężaru przynajmniej spoczywa na ławce. No ale potem relaksuje się, o, cyk i siedzi tak. W sumie to już jest nawet nieco lepsze. Jeżeli tak będziesz siedział, siedziała przez następne 14 lat, to masz gwarantowane jak w banku, że masz rozwalony ten odcinek i będziesz chodziła na rehabilitację. To jest po prostu nieuniknione. I to nie jest tak, że nie możemy nic z tym zrobić i o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Chodzi o to, aby ustawić kręgosłup fizjologicznie tak, jak został do tego zaprogramowany. Czyli jak mamy naturalne krzywizny, odcinek piersiowy, kifoza, potem przechodzi tutaj w lordozę, czyli takie wygięcie w tą stronę, wgłębienie, no to w tej postawie powinniśmy siedzieć i tak dalej. Rzeczywistość jest taka, że podczas zmęczenia, pracy, o tak, wszystko sobie rozluźniamy i opieramy po prostu całą swoją masę na samym szkielecie. To w takiej sytuacji krążek międzykręgowy, znajdujący się między kręgami L5, L4, będzie ulegał takiemu sprasowaniu, że to powstanie takie uwypuklenie krążka międzykręgowego. No, a potem możecie sobie poczytać, co tam będzie się działo. Czyli jesteśmy za to odpowiedzialni, co sobie robimy, nawet w samym trybie siedzenia. Mało tego, możemy wykonywać też, ja na to mówię, ciche ćwiczenia. Czyli ćwiczę, ale nikt nie widzi, że ćwiczę. Chociaż pracuję. Jak to się odbywa? Już pokazuję. Ćwiczenie numer 1. Czyli tak, siedzę sobie, piszę, albo słucham, a w międzyczasie moja noga idzie w ten sposób, rotuję sobie biodra w lewą stronę i o, mam. I dalej sobie piszę, cyk, cyk, cyk. Tego nie widać, bo jest przykryte gdzieś tam. Zazwyczaj są jakieś ślady, jakieś biurka i tak dalej, a w międzyczasie rozciągacie. I możecie oczywiście tą nogę jeszcze dalej robić i tak sobie siedzieć w tej pozycji, pisać i słuchać po prostu. No jesteśmy istotami, słuchajcie, rozumnymi, także no każdy ogarnie po prostu takie coś plus wykonywanie części swojej pracy, no bez jaj. Druga strona. Co tam, Marysia, mówisz? Słuchaj, co ma do powiedzenia. Kolejne ćwiczenie. Część z Was wykonuje to nieświadomie. Tak, noga na nogę, cyk, lewa ręka będzie press, dusiła sobie do ziemi, prawa, wektor siły będzie skierowany ku górze i w ten sposób dociskam sobie, cyk, poprawiam mobilność w stawie biodrowym. Czujesz to? Nie, ty jeszcze tego nie czujesz. Kolejne ćwiczenie, czyli wspieramy się tutaj na ramionach, nogi spoczywają sobie stabilnie na ziemi, unosimy się, czyli w tym momencie nasz kręgosłup nie ma kontaktu z jakimkolwiek podłożem, jest odciążony, czyli jest odciążony, jest lepiej niż byśmy leżeli i w tym momencie wykonujemy ruch z angielskiego back and forth, czyli przód i tył, nie? Ruszamy sobie tutaj, nie dość, że jest w odciążeniu, to wykonujemy tutaj ruchy przód, tył, nasz kręgosłup ładnie pracuje, w prawo, w lewo i tak dalej, to odżywiają się
poprzez dyfuzję. Stawy odżywiają się poprzez dyfuzję. Czyli w skrócie, ruszasz się to jest dobrze, nie ruszasz się to nie jest dobrze. Utko! Czyli tak, no to musi być, wiecie, nie? Taki niepozorny ruch. Czyli Maciek nas obserwuje. Ja chwytam sobie prawą nogę, stawiam sobie na krzesło. Ten się patrzy nadal na mnie, nie wie kompletnie co się dzieje, bo tutaj od pasa nie widać co jest grane. A ja ewentualnie, wiecie, jeszcze robię sobie o tak, cyk i wypycham biodro do przodu. Ja pokażę to, o właśnie, to jest z przodu. Cyk, z tej strony to będzie wyglądało w taki sposób, że o, wypycham biodro ku przodowi i w tym momencie rozciągam sobie przednią część uda. Ty, no dobra, a jak rozciągnąć teraz mięsień dwugłowy uda? No to patrz. Robisz sobie tak. Tu stabilnie sobie siedzisz, pięknie. Plecy muszą być wyprostowane. Inaczej jeżeli się zgarbimy, rozluźnimy, nie będzie miało to takiego zastosowania. Będzie plecy wyprostowane. Noga wyprostowana i kierujemy ją ku górze, nie? Czyli hop, tak, cyk i a no to może tak, cyk i heja banana, nie? I tam wiadomo, im wyżej tym lepiej. Fajne w tym ćwiczeniu jest to, że wykonujemy to samą siłą pracy naszego mięśnia i nie zrobimy sobie w ten sposób jakiejś krzywdy, jeżeli byśmy źle się ułożyli. No to teraz czas na szpagat. Oczywiście można wykonać go w dwóch wersjach. Działamy nadgarstkami, o właśnie w ten sposób, czyli tutaj triceps i tak dalej też angażujemy. Cyk i rozchylamy nogi na zewnątrz. Wersja numer 2, często siedzimy za biurkiem, czyli mamy ladę, no i relaksacyjnie układamy sobie ręce na blacie, ale to z pozoru, bo tak naprawdę wspieramy się na nim, czyli działamy z pewną siłą na blat, nogi kierujemy sobie w taki sposób i rozciągamy sobie, robimy jak do szpagatu. Co się dzieje w tym momencie, jeżeli odsuniemy kurtynę? Wykonujemy szpagat, nie? Ale słuchamy w tym czasie, co ciekawego ma Maciek do powiedzenia. I jak rozciągnąć mięsień pośladkowy. Czyli tak, plecy wyprostowane, noga na nogę, na maksa do siebie dociągam i teraz rzecz ważna, żeby sobie kolana jeszcze nie skręcić. Dłonią dociskam tutaj na zewnętrzną część i kieruję wektor siły tam, o, tam gdzie to okno. Czyli tak, i w momencie jak ja go sobie tu kieruję, to tutaj mi się rozciąga mięsień pośladkowy. No jest zabawa, czuć. Rotacja. Prawa. Lewa. Gadaj Maciek, słyszycie? Czaję. No co ty tam mówisz? Podwyżki jakieś? O kurczę, ciekawe. Kolejne ciekawe ćwiczenie. Zwiększam sobie mobilność w stawie tutaj skokowym. Dociskając sobie, o właśnie, chwytam za łydkę i pogłębiam sobie ruch. Cyk. O, jak baletnica, nie? Cyk. Do czego zmierzam z tymi ćwiczeniami? Im bardziej masz wszystko rozciągnięte tutaj od podstawy, czyli od nóg, tym mniej obciążone są krążki międzykręgowe, które są zlokalizowane, każdy pod kolejnym kręgiem i tak dalej, nie? Było na biologii, no. Dobra, to tyle. Koniec materiału. Mam nadzieję, że jakąś lekcję z tego wyciągnęliście. Oby. Po prostu no, zaoszczędzicie potem masę czasu i cierpienia, jeżeli chodzi o wasze kręgosłupy. Czołem.